Siema, to jest mój trzeci dzień na Wyspach Owczych. Spałem dzisiaj pod namiotem na jednym z kempingów w lokalizacji tej, której tutaj podam. Co mogę powiedzieć? Pada deszcz, więc szybko się ubieram w ciuchy motocyklowe, które mają laminowany Gore-Tex i które nie przemakają i które świetnie się sprawdzają na takie warunki. Spakuję się tak trochę w szybkości. Jest już godzina 9:30, ja jestem po śniadaniu, zaplanowałem sobie rano trasę na dzisiejszy dzień. Jak jeżdżę motocyklem, to mam ochotę co chwilę stawać, nawet gdy pada deszcz. Bo widoki są naprawdę fajne, kiedy te chmury wszystkie zejdą i pojawiają się faktycznie góry, bądź jakieś takie naturalne zjawiska jak wodospady. Mam ochotę latać dronem, ale też warunki do tego nie pozwalają, więc latam wtedy, kiedy się da. Wczoraj czekałem godzinę stojąc na deszczu, bo nie miałem gdzie się schronić, żeby tylko deszcz przeszedł, bo patrzyłem na radar pogodowy i o 18 miał przejść. Pokażę wam kamerką, jak to wygląda. Tu jest kemping. Tu jestem ja, tu jest jakiś biurowiec, a ja właśnie się zbieram, pakuję, zwijam na motocykl i jadę dalej, bo nie mówię, że szkoda czasu, bo jestem 7 dni na Wyspach Owczych, ale bardziej chciałbym pojechać dalej, chociaż tam, jak już zobaczycie, tam już jest mega mgła, a ja tam zaraz jadę i to jest najgorsze, że znowu będę jechał z widocznością kiepską. Lekko czuję, że mam bicie w przednim kole po tej chyba owcy. Mam nadzieję, że to nie wpłynie tak bardzo na warunki jezdne motocykla. Tam jest taki piękny wodospad. Pięknie to wygląda tutaj na wyspach. Gdyby nie tylko ten wiatr, no i deszcz. Ale w zasadzie gdyby nie to, to też jakby nie byłoby tego uroku. Więc no, trzeba zaakceptować to, że tak jest i cieszyć się tą podróżą. Dziś postanowiłem odwiedzić 3 miejsca na Wyspach Owczych, które moim zdaniem każdy turysta powinien zobaczyć. Saksun, Czornówik i Gjugv. To są miejsca, które oddają pełnię uroku tych wysp. Pierwszym przystankiem była wioska Saksun, oddalona 46 km od mojego kempingu w Gillianes. Jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości na Wyspach Owczych, to na takich drogach jak tutaj jest chyba 80 km na godzinę. Dlatego mogę sobie ustawić tempomat i jechać, ale mimo wszystko muszę być rozważny i obserwować drogę, bo wiele rzeczy się może wydarzyć. Aby tam dotrzeć, musiałem ponownie przejechać przez tunel z wyspy Vagar na wyspę Stremoi. Na szczęście ten tunel jest jednym z 2, za które motocykliści nie muszą płacić. Jadąc drogą numer 10 w miejscowości Kalvik, skręciłem w lewo na wąską drogę numer 53, która prowadzi prosto do Saksun. Już sama podróż tą drogą była prawie tak piękna, jak sama wioska. Droga biegnie przez szeroką dolinę otoczoną wysokimi górami. Jest wąska, kręta i pełna pofałdowań, a owce pasące się tuż obok przypominają, żeby jechać ostrożnie. Pogoda na Wyspach Owczych potrafi zmieniać się w mgnieniu oka. W jednej chwili słońce odsłania wspaniałe widoki na wodospady, by chwilę później zaskoczyć nagłym deszczem. Na końcu tej malowniczej drogi leży Saksun. Urokliwa wioska w głębokiej dolinie otoczona stromymi klifami i zielonymi wzgórzami. To jedno z najpiękniejszych miejsc na Wyspach Owczych. Wioska jest malutka,
Mieszka tam zaledwie 14 osób. W centrum znajduje się stary kościół z 1858 roku i kilka domów pokrytych trawą. Podczas odpływu można wyjść na piaszczysty cypel, co też oczywiście zrobiłem. Jednym z takich ciekawszych obiektów na Wyspach Owczych jest miejscowość Saksun, do której serdecznie Was zapraszam, bo to miejsce naprawdę robi robotę. Jestem trzeci dzień dopiero na Wyspach Owczych, a patrząc na to, co tu się dzieje, to jest mega odjazd. Tyle, że teraz kieruję się na taką czarną plażę. Niestety tam dojazd motocyklem nie jest możliwy, trzeba się przejść z buta. Ale jak tutaj jestem, to no szkoda nie pójść, nie zobaczyć, jak to wygląda. Dlatego nawet nie ściągałem z siebie ciuchów motocyklowych ani butów. Nie chce mi się tak naprawdę. Co będzie, to będzie. I tak maszeruję. Widziałem w odległości takiej dalekiej, że ludzie chyba z kilometr albo i 2 są, więc no, kawałek będę musiał przejść. Gorzej będzie później wracać, bo to pod górę, ale dam radę. Przede mną barierka, przez którą trzeba przejść. W ogóle tutaj na Wyspach Owczych strasznie kładą nacisk na to, aby przestrzegać przepisów dotyczących lotów dronem. To znaczy trzymać się w odległości około 150 metrów od wiosek oraz miast i też utrzymywać odpowiednią wysokość z tego względu, że hałas dronów no niestety zakłóca czyjąś ciszę. Jeżeli ktoś mieszka właśnie w takim pięknym miejscu naturalnym, a druga osoba mu hałasuje dronem nad głową, to nie dziwię się, że są takie regulacje. Tak samo jest to, aby nie śmiecić. To właśnie są często takie tabliczki w takich miejscach, no, których by się człowiek nie spodziewał. One są właśnie wryty napis na takim kamieniu. Black Beach Saksun to miejsce, które naprawdę zapiera dech w piersiach. Ciemny piasek tworzy niesamowity kontrast z zielonymi zboczami gór, błękitem laguny i oceanem. Spacerując po nim miałem wrażenie, że jestem na krańcu świata. Cisza, odosobnienie i surowe piękno tego miejsca są nie do opisania. To raj dla fotografów i każdego, kto chce uchwycić prawdziwą esencję Wysp Owczych. Droga powrotna będzie równie piękna, bo wracam za samą trasą. A jak już jechałem, to widoki były konkretne. Z Saksun ruszyłem do Czornówik, najbardziej na północ wysuniętej wioski na wyspie Stremoi. Odległość między tymi miejscami to 27 km, ale trasa jest pełna widoków, gdzie warto zatrzymać się i podziwiać, doświadczać i obserwować. Po drodze mijałem wodospad Fossa, jeden z najwyższych na Wyspach Owczych, mierzących 140 metrów. Czornówik
To wioska otoczona stromymi górami z 3 stron, a z 4 graniczy z Czarną Plażą i zatoką w kształcie podkowy. Mieszka tu 48 osób, co w porównaniu do Saksun wydaje się już całkiem sporo. Dotarłem do kolejnego pięknego miejsca o nazwie, o ile dobrze ją wymawiam, Tjornowunik. Tjornowunik. Wioska ma długą historię sięgającą czasów wikingów, a nawet i wcześniej, gdy osiedlali się tu irlandzcy mnisi żeglarze. To miejsce jest jedną z głównych atrakcji Wysp Owczych, również ze względu na legendę o 2 olbrzymach, Rizin i Kellingin. Dodatkowo widać z daleka taki, a zresztą pokażę Wam, co ja będę Wam mówił, opisywał, skoro mogę Wam to pokazać i nawet chyba przybliżyć tą kamerką, abyście ujrzeli, o czym mówię. Według tej opowieści olbrzymy próbowały przyciągnąć Wyspy Owcze na Islandię, ale zostały zamienione w kamień przez pierwsze promienie słońca. Dziś te 2 skały stojące w oddali na horyzoncie przypominają postacie zaklęte przez naturę. Ta legenda dodaje miejscu mistycyzmu i sprawia, że krajobraz nabiera dodatkowego znaczenia, przyciągając turystów i fotografów, którzy chcą uchwycić nie tylko piękno przyrody, ale i opowieść, którą przekazuje. Jeżeli będziecie na Wyspach Owczych szukali sklepu, gdzie zrobić zakupy w miarę tanio, to ja robię właśnie w sklepie Bonus. To jest taka chyba ich tutejsza Biedronka. Dopiero co byłem po tamtej stronie góry, w tej zatoce, gdzie były te właśnie małe domki, a teraz jestem właśnie po drugiej stronie i kieruję się do następnego punktu. Jestem obok kempingu dość charakterystycznego, ponieważ kemping znajduje się na boisku sportowym. Jest to bardziej dedykowane kamperom, nie wiem czy namiot też tam idzie rozłożyć. Ja tam nie spędzę nocy, ale przyjechałem tutaj z tego względu, że chciałem tu nagrać z lotu ptaka dronem. A teraz zatrzymałem się jeszcze przy plaży, tutaj Wam pokażę, plaża kamienista. Po to, aby zjeść śniadanie dzisiejsze, bo nie miałem śniadania na dzisiejszy poranek, a jest już godzina prawie 13. I teraz zauważyłem już to w którymś miejscu znowu, że w tych niektórych przewodnikach turystycznych dostępnych online za darmo w internecie są na przykład jakieś restauracje takie topowe, które mają bardzo wysokie oceny. Znalazłem taką jedną właśnie na trasie. Była na Google Maps, było napisane, że jest otwarta od godziny 11. Byłem tam przed 13 i restauracja jest zamknięta. Jechałem tam z nastawieniem, że zjem sobie bardzo dobre śniadanie, a tak naprawdę wyszło na to, że kupiłem sobie bułkę z rybą w takiej budce food trucku za 80 koron duńskich, czyli w przeliczeniu jest to około 47 zł. No, nie tego się spodziewałem, ale z drugiej strony może to będzie smaczne, a nawet nie wiem, więc zaraz się biorę za konsumowanie śniadania i Po krótkim odpoczynku ruszyłem dalej, malowniczą górską drogą, która przez większą część roku jest zamknięta z powodu trudnych warunków. Na szczęście od maja do października można nią bezpiecznie podróżować, co też pozwoliło mi dotrzeć do Gjugv, ostatniego miejsca, które odwiedziłem i w którym też spędziłem noc na kempingu.
leży na północnym krańcu wyspy Eysturoy i słynie ze swojej spektakularnej, naturalnej przystani, głębokiego wąwozu, który wcina się pomiędzy strome klify. To od tego wąwozu zwanego Giugw wioska wzięła swoją nazwę. Załatwiłem sobie nocleg na kempingu, opłaciłem go, tak jak tutaj widzicie, ten budynek na wprost. To jest miejsce, gdzie należy wypełnić tam formularz, zapłacić pieniądze i tam miła pani też wytłumaczy co i jak. Koszt kempingu jak póki co najdroższy, bo 300 koron duńskich, czyli no ponad 100. Tak mi się wydaje, albo i więcej, co ja mówię, więcej. Na miejscu jest internet, Wi-Fi, dostałem hasło. Tu też jest hotel z restauracją, gdzie jak patrzyłem w kartę menu, no to naprawdę wyglądało to zachęcająco. A teraz w tą deszczową aurę jadę rozbijać namiot. Swoją drogą, na żadnej wyprawie motocyklowej nigdy tak długo nie spałem pod namiotem. Tak, żeby dzień w dzień, dzień w dzień. A tutaj to właśnie ma miejsce. Wieczorem po rozłożeniu obozowiska mogłem w pełni cieszyć się tym niesamowitym miejscem. Przygotowałem kolację, zorganizowałem rzeczy na kolejny dzień i po prostu delektowałem się chwilą. Przede mną kolejna noc pod namiotem. Jakoś daję radę. Tyle, że strasznie wieje wiatr. Strasznie to przeszkadza. Ale melatonina już wzięta. Bo generalnie to jest strasznie jasno i ciężko też się śpi przez to. Jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem przy wyborze rzeczy na biwak, to wybór puchowego śpiwora, który, kurczę, jest tak mega wygodny, tak mi się dobrze śpi i się cały czas wysypiam. W porównaniu do tego śpiwora, którego miałem wcześniej. To już koniec drugiego odcinka. Dzięki za obecność. A już w następnym zabiorę Was na wyspę Kalsoy. Odwiedzimy też osady Vidareidi i małą wioskę Muli. Robi to ogromne wrażenie. W planach jest też piesza wędrówka na jeden ze szczytów oraz powrót do stolicy, gdzie będę musiał wyjaśnić sprawę z potrąconą przeze mnie owcą na policji. Jeśli jesteście ciekawi, co dalej się wydarzy, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał, bo statystyki YouTube'a pokazują, że jeszcze większość z Was tego nie zrobiła. Do zobaczenia.